tym filmie chciałbym opowiedzieć o dwóch narzędziach analizy warunkowej. Pierwsze narzędzie to scenariusze, drugie narzędzie to szukaj wyniku. Przełączymy się teraz do arkusza scenariusze i mamy tutaj taką następującą analizę. 4 firmy, ich wartości zysku brutto, podatek dochodowy obliczony na podstawie stopy podatkowej, która znajduje się w komórce B3 oraz zysk netto obliczony jako różnica pomiędzy zyskiem brutto a podatkiem. Naszym zadaniem będzie utworzenie 3 scenariuszy: pesymistycznego, neutralnego i optymistycznego, odpowiednio dla stopy podatkowej na poziomie 33%, 22% i 7%. Innymi słowami możemy powiedzieć, że scenariusze to takie narzędzie, które umożliwia przechowywanie w jednej tabeli wielu wariantów tej samej analizy. Klikamy na wstążkę Dane, odnajdujemy po prawej stronie listę rozwijaną Analiza warunkowa i wybieramy pierwszą opcję Menadżer scenariuszy. Okno dialogowe, które tutaj widzimy, nie zawiera żadnych scenariuszy, ponieważ jeszcze żadnego nie utworzyliśmy. W celu utworzenia scenariusza wciskamy przycisk Dodaj i pierwszą rzeczą, jaką musimy wskazać, to nazwa scenariusza. W naszym przypadku pierwszy scenariusz będzie się nazywał pesymistyczny. Najważniejszym elementem przy tworzeniu scenariuszy jest zrozumienie komórek zmienianych. Są to te komórki zawierające wartości, które będą naszym kryterium wariantowania. To ze względu na zmiany wartości w tych komórkach będziemy tworzyli scenariusze. W naszym przypadku mamy jedną komórkę zmienianą i jest to stopa podatkowa, a więc komórka B3. W tym przypadku Excel sam wykrył komórkę zmienianą, ale gdyby jej nie wykrył, należałoby ją zaznaczyć albo wpisać tutaj w polu komórki zmieniane. Poniżej znajduje się jeszcze komentarz i inne mniej istotne opcje. Klikamy na OK. Pojawi się formularz, czyli takie okno dialogowe, na którym będzie tyle pól, ile mamy komórek zmienianych. Ponieważ mamy tylko jedną komórkę zmienianą, stopę podatkową, musimy teraz wskazać wartość dla scenariusza pesymistycznego. Zgodnie z naszym założeniem dla scenariusza pesymistycznego powinno być to 33%. Wpisujemy to w formacie dziesiętnym 0,33 i klikamy na OK. Scenariusz pesymistyczny został dodany. Następnie musimy dodać scenariusz neutralny. Wybieram przycisk Dodaj, wpisuję nazwę neutralny. I co jest ważne, komórki zmieniane, które zostały zdefiniowane przy tworzeniu pierwszego scenariusza, nie ulegają zmianie. One muszą być takie same dla wszystkich scenariuszy, żeby to narzędzie miało sens. Krótko mówiąc, kryterium wariantowania musi pozostać niezmienne. Przypominam, w naszym przykładzie jest to stopa podatkowa, której wartość znajduje się w komórce B3. Klikamy na OK i dla scenariusza neutralnego ta stopa podatkowa ma wynosić 22%, 0,22. Klikamy na OK. Dodajemy ostatni scenariusz w ten sam sposób, przycisk Dodaj, nazwa scenariusza optymistyczny. Komórki zmieniane pozostają takie, jak zostały wskazane podczas tworzenia pierwszego scenariusza. Klikamy na OK i podajemy wartość 7%, 0,07. OK. W oknie dialogowym Menadżer scenariuszy znajdują się 3 nasze scenariusze. Jeżeli zaznaczymy pesymistyczny i wciśniemy przycisk Pokaż, automatycznie w naszej tabeli zmienią się wartości. Komórka zmieniana, czyli stopa podatkowa, przyjmuje wartość 33% i automatycznie zmieniają się wartości podatku i zysku netto. Zaznaczając scenariusz neutralny, również możemy wcisnąć przycisk Pokaż. I dla scenariusza neutralnego stopa podatkowa wynosi 22%, zmienia się wysokość podatku i zysku netto. Dla scenariusza optymistycznego przycisk Pokaż, stopa podatkowa 7%, podatek odpowiednio się zmniejsza, ponieważ stopa podatkowa jest niższa, dzięki czemu zysk netto się zwiększa.
Warto tutaj dodać, że jeżeli popełnimy błąd przy tworzeniu scenariuszy, na przykład w trakcie dodawania kolejnych scenariuszy zauważymy, że źle zdefiniowaliśmy komórki zmieniane, to możemy skorzystać z przycisków edycji bądź usuwania scenariuszy. Zaznaczam pierwszy scenariusz pesymistyczny, wciskam przycisk edytuj i w tym miejscu mogę zmienić komórki zmieniane. Przypominam tylko, że komórki zmieniane muszą być takie same dla każdego scenariusza, więc jeżeli dokonujemy edycji dla jednego scenariusza komórek zmienianych, to muszą być one takie same dla każdego kolejnego scenariusza, inaczej to narzędzie nie będzie działać poprawnie. Na koniec mamy możliwość utworzenia podsumowania scenariuszy. W tym celu wciskamy przycisk podsumowanie, pojawia się okno dialogowe, w którym mamy dwie opcje: podsumowanie scenariuszy i na razie na tym się zatrzymamy. I bardzo ważne jest wskazanie komórek wynikowych, czyli komórek celu naszej analizy. Jeżeli komórki zmieniane to były kryteria wariantowania w naszych scenariuszach, to komórki wynikowe to komórki celu, dla których przeprowadzamy analizę. Dla mnie w tym przypadku, w tym przykładzie komórką wynikową będzie suma zysku netto. Ją zaznaczę i kliknę na OK. Zostanie utworzony nowy arkusz, który nazywa się podsumowanie scenariuszy, który zawiera następujące informacje: bieżące wartości pesymistyczny, neutralny, optymistyczny, komórki zmieniane i komórki wynikowe. Ja zaznaczę kolumnę D i usunę ją po to, żeby wariant bieżący, czyli ten, który był ostatnio wyświetlany, nie przeszkadzał nam w analizie. I w tym prostym przykładzie interpretacja wyników jest następująca. Dla komórek zmienianych, czyli dla naszej komórki B3, w której znajdowała się wartość stopy podatkowej, zmienia się komórka wynikowa, czyli komórka sumy zysku netto. I widzimy z tej analizy, że im niższa stopa podatkowa, tym większy poziom sumy zysku netto. Dla stopy podatkowej wynoszącej 33%, suma zysków netto wynosiła ponad 1500 zł. Dla scenariusza neutralnego, gdzie stopa podatkowa wynosiła 22%, komórki wynikowe, czyli suma zysków netto, zwiększyła się do poziomu 1794 i w końcu w scenariuszu optymistycznym, gdzie stopa podatkowa została określona na poziomie 7%, komórki wynikowe, czyli suma zysków netto, przekroczyła 2000 i osiągnęła poziom 2139 zł. Dodajmy na koniec, że w tym przykładzie była następująca sytuacja. Z góry wiedzieliśmy, jakie wartości mają przyjmować komórki zmieniane, czyli jakie wartości przyjmie stopa podatkowa dla określonych scenariuszy. Nie wiedzieliśmy natomiast, jak będą kształtowały się komórki wynikowe, czyli suma zysku netto. Przełączmy się teraz do arkusza Szukaj wyniku i scenariusze i prezentując narzędzie Szukaj wyniku, pokażę, jak rozwiązać problem, gdzie sytuacja jest odwrotna. To znaczy, będziemy znali pożądane przez nas wartości komórek wynikowych, czyli sumy zysku netto, ale nie będziemy znali poziomu wartości stopy podatkowej i naszym zadaniem będzie odszukanie tych wartości. Czytamy polecenia do tego zadania. Przy pomocy narzędzia Szukaj wyniku ustalić stopę podatkową dla sumy zysków netto na poziomie 1750 i zapisać scenariusz pierwszy. Drugie. Przy pomocy narzędzia Szukaj wyniku ustalić stopę podatkową dla sumy zysków netto na poziomie 2000 i zapisać scenariusz drugi. I w końcu trzecie. Za pomocą Szukaj wyniku ustalić stopę podatkową dla sumy zysków netto na poziomie 2250 i zapisać scenariusz trzeci. Mamy zatem do czynienia z taką sytuacją, w której wiemy, na jakim poziomie mają się kształtować komórki wynikowe, czyli suma zysku netto. Mamy ustalić stopę podatkową dla poziomu 1750, 2000 i 2250. Dokonamy tego za pomocą drugiego narzędzia analizy warunkowej, czyli Szukaj wyniku. Wstążka Dane, po prawej stronie lista rozwijana Analiza warunkowa,
wybieramy opcję Szukaj wyniku. Pojawia się okno dialogowe, w którym mamy 3 elementy. Ustaw komórkę na wartość, zmieniając komórkę. W naszym przykładzie chcemy ustawić komórkę sumy zysków netto, a więc komórkę D8, na wartość 1750, tak wynika z pierwszego polecenia, zmieniając komórkę stopy podatkowej, czyli komórkę B1. Klikamy na OK i pojawia się okno dialogowe, w którym wartość docelowa została odnaleziona. Klikamy na OK. Widzimy zatem, że dla sumy zysku netto na poziomie 1750 stopa podatkowa powinna wynosić około 24%. Mówię około, ponieważ wiem, że jest to zaokrąglenie. Zobaczmy przy zapisywaniu scenariusza. Wstążka dane, analiza warunkowa, menadżer scenariuszy. Dodajemy pierwszy scenariusz, nazwa scenariusza, scenariusz pierwszy, komórki zmieniane. W naszym przypadku jest to stopa podatkowa, niezmiennie, a więc komórka B1. Po kliknięciu na OK pojawi się okno dialogowe z jednym polem, ponieważ w naszym przykładzie występuje jedna komórka zmieniana i widzimy, że ta wartość nie jest dokładnie 24%, tylko 23, 9, 1, 3, 0 i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to zaokrąglenie. Klikamy na OK i scenariusz pierwszy został dodany. Wybieram przycisk Zamknij. Przechodzę do drugiego polecenia i analogicznie za pomocą narzędzia Szukaj wyniku odnajdę tą sumę zysków netto na poziomie 2000 dla określonej stopy podatkowej. Wstążka dane, analiza warunkowa, szukaj wyniku. Ustaw komórkę w naszym przykładzie D8, a więc sumy zysków netto, na wartość 2000, zmieniając komórkę stopy podatkowej, czyli B1. Klikamy na OK. Wartość docelowa została odnaleziona dla sumy zysków netto na poziomie 2000. Stopa podatkowa wynosi około 13%. Klikam na OK i zapiszę scenariusz drugi. Dane, analiza warunkowa, menadżer scenariuszy, dodaj, nazwa scenariusza, scenariusz drugi, komórka zmieniana się zgadza, klikamy na OK i jak widzimy jest to 13% w zaokrągleniu. Klikamy na OK, dwa scenariusze zostały zapisane. Wybieram przycisk Zamknij i realizuję polecenie trzecie analogicznie za pomocą narzędzia Szukaj wyniku, ustalę stopę podatkową dla sumy zysków netto na poziomie 2250. Dane, analiza warunkowa, szukaj wyniku, ustaw komórkę, w naszym przykładzie sumy zysków netto, czyli D8, ustalamy ją na poziomie 2250, zmieniając komórkę B1. Klikamy na OK, stan szukania wyniku, wartość docelowa została odnaleziona, OK, a więc 2250, suma zysków netto zostaje osiągnięta dla stopy podatkowej około 2%. Zapisuję scenariusz trzeci, dane, analiza warunkowa, menadżer scenariuszy, przycisk dodaj, nazwa scenariusza, scenariusz trzeci, komórka zmieniana się zgadza, klikam na OK i jak widzimy 2% w zaokrągleniu. Klikamy na OK. Nasze trzy scenariusze zostały zapisane. Scenariusz pierwszy, pokaż. Scenariusz drugi, pokaż. Scenariusz trzeci, pokaż. Na koniec pozostaje nam utworzenie podsumowania scenariuszy. Wciskam przycisk podsumowanie. Podsumowanie scenariuszy, komórki wynikowe to suma zysków netto i klikam na OK. Analogicznie
Jak dla pierwszego przykładu usuwam bieżące wartości, czyli kolumnę D. Interpretacja jest taka sama jak w przykładzie pierwszym. Mamy komórki zmieniane, czyli stopa podatkowa, komórki wynikowe, czyli suma zysków netto, scenariusz pierwszy, scenariusz drugi, scenariusz trzeci. I w tym wypadku należałoby powiedzieć tak. Aby suma zysków netto osiągnęła poziom 1750 zł, stopa podatkowa musi wynosić około 24%. Dla scenariusza drugiego, aby suma zysków netto osiągnęła poziom 2000, stopa podatkowa powinna kształtować się na poziomie 13%. I w końcu dla scenariusza trzeciego, aby suma zysków netto osiągnęła poziom 2250, stopa podatkowa musiałaby wynosić 2%. Na koniec należy poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy tego, że w tym przykładzie korzystaliśmy z dwóch narzędzi analizy warunkowej i korzystaliśmy z nich naprzemiennie. Na początku za pomocą narzędzia Szukaj wyniku odnajdowaliśmy wartość komórki zmienianej przy założonej wartości komórki celu. Innymi słowami, znaliśmy poziom sumy zysków netto, nie znaliśmy stopy podatkowej. Narzędzie Szukaj wyniku umożliwiło nam odnalezienie tej stopy podatkowej. Następnie zapisaliśmy scenariusz pierwszy i analogicznie postępowaliśmy dla dwóch kolejnych scenariuszy. Najpierw za pomocą narzędzia Szukaj wyniku odnajdywaliśmy wartości stopy podatkowej, czyli komórki zmienianej, a potem zapisaliśmy scenariusz drugi. I podobnie w trzecim kroku najpierw za pomocą narzędzia Szukaj wyniku odnajdowaliśmy poziom wartości komórek zmienianych, czyli stopy podatkowej, przy założonym poziomie sumy zysków netto. To kwestia pierwsza. Możliwość wykorzystania tych dwóch narzędzi łącznie, czyli narzędzia scenariusza i narzędzia Szukaj wyniku. I druga, ostatnia kwestia dotyczy narzędzia Szukaj wyniku, kiedy ono działa poprawnie. Dwa warunki muszą być spełnione, żeby wynik był poprawny. Po pierwsze, musi istnieć logiczne czy matematyczne rozwiązanie dla określonego problemu, a po drugie, komórki, które wskazujemy w narzędziu Szukaj wyniku, muszą być ze sobą logicznie połączone formułami. Proszę zwrócić uwagę, że suma zysków netto zależy od zysku netto, który zależy od między innymi wysokości podatku, a podatek zależy od stopy podatkowej. Oznacza to, że te elementy są ze sobą w sposób logiczny za pomocą odpowiednich formuł powiązane. Dzięki temu narzędzie Szukaj wyniku działa. Gdybyśmy próbowali zastosować narzędzie Szukaj wyniku do komórek niepowiązanych ze sobą w sposób logiczny za pomocą formuł, to oczywiście to narzędzie nie będzie działać.